Hej kochanie, cieszę się, że jesteś. Bo na serio, przecież możesz w tej chwili scrollować memy na Instagramie, szukać sensu życia w lodówce, albo tak jak Neko, patrzeć w pustkę z rozczarowaniem, a jednak jesteś tu ze mną. Dzisiaj będzie o tym, jak odnaleźć siebie. Nie w Himalajach, nie w kolejnej książce pod tytułem Obudź w sobie tygrysa sukcesu, tylko tu, gdzie siedzisz. W tej bluzce z plamą po rosole i z tą kawą podgrzewaną już 3 razy. Mam nadzieję, że zostaniesz ze mną do końca, bo to prawdziwa bomba. Rozgość się, a ja opowiem Ci historię, która zaczęła się od gazu anestetycznego, a kończy na spełnieniu zawodowym. Zanim zaczęłam pracę jako szefowa działu HR i trenerka inteligencji emocjonalnej dla kadry zarządzającej, przez prawie 20 lat pracowałam jako anestezjolog weterynarii, podając znieczulenie zwierzętom domowym i egzotycznym. Brzmi to jak totalnie pokręcona zmiana kariery, prawda? Ale czekaj. To dopiero początek. Zrozumienie kolejnych ruchów zwierzęcia bez potrzeby używania słów było kluczowe dla mojego bezpieczeństwa podczas pracy. Z czasem stało się dla mnie oczywiste, dlaczego mechanizm samozachowawczy uznawany jest za podstawowy instynkt większości organizmów, w tym także ludzi. Najczęściej określa się go mianem instynktu przetrwania. To naturalny, biologiczny proces, który pozwala organizmowi unikać zagrożenia, zranienia lub śmierci. Instynkty to genetycznie zakodowane wzorce zachowań, które zwiększają naszą zdolność adaptacji i przetrwania w zmieniających się warunkach środowiskowych. Branża weterynaryjna to nie jest tylko praca. To emocjonalne pole minowe. Łzy, sierść, ludzie w szoku po rachunku. I kiedyś pomyślałam sobie, halo wszechświecie, czy mogę prosić jakiś upgrade? Bo gdybym tylko nauczyła się jeszcze kilku rzeczy, najlepiej bez płaczu psy przy kserokopiarce, mogłabym zrobić naprawdę dużo dobrego. Nie tylko dla zwierząt, ale i dla biednych ludzi, którzy myślą, że kot nie ma emocji. Spoiler alert, ma i ocenia cię. Nie tylko oceniam. Ja prowadzę ranking. De facto. Zrozumiałam, że samozachowawczość to nie metafora. To biologiczny fakt. Instynkt to nie jakaś tam intuicja, to wbudowany system alarmowy naszego ciała. Każdy chce być szczęśliwy i odnosić sukcesy, prawda? Ale czasem te dwie rzeczy wydają się sobie przeczyć. Ale możliwe jest zbudowanie między nimi harmonii. Moje życie nabrało głębi i wartości dzięki temu, że każdego dnia świadomie się angażuję w to, co kocham. Pozostaję autentyczna, korzystam ze swojego wewnętrznego potencjału i otrzymuję za to wynagrodzenie. Wykorzystuję swoje instynkty oraz naturalne talenty, które z czasem odkryłam i rozwinęłam. Żałuję tylko, że w tak późnym wieku, ale pewnie lepiej późno niż wcale, prawda? Każdego ranka siadam z herbatą, patrzę na listę swoich zadań i myślę sobie, serio? To moje życie? I nie chodzi o to, że mam wszystko pod kontrolą, bo to niemożliwe. Chodzi o to, że przez połowę dorosłości nie wiedziałam, co robię. A teraz nagle robię to zawodowo. Jak to się stało? Jak to w ogóle dotarłam? Ktoś mnie teleportował podczas drzemki? Czy to efekt uboczny afirmacji przy zmywaniu naczyń? Jakieś 15 lat temu byłam w totalnej rozsypce, takiej, że nawet pizza nie pomagała. Spadłam na totalne dno, straciłam wszystko: rodzinę, kasę, pracę, dom, zdrowie psychiczne, fizyczne i szacunek do samej siebie. Ale wiecie co? Da się wrócić. Siłą rzeczy, aby przetrwać, musiałam się z tego gnoju wygrzebać, ale to, co z tego wyniosłam, było najcenniejszym darem, o którym nawet nie śniłam. Pozyskałam ogromną siłę i mądrość. Uważam to za największą podróż mojego życia. Nie znalazłam się tu przez przypadek. I ty też nie oglądasz tego przypadkiem. Życie to nie jest zbieg okoliczności, tylko projekt. Sama mocno upadłam, więc wiem, jak to jest i jak pomóc innym się podnieść.
Problem w tym, że nie każdy chce lub nie każdy jest gotów. I wiele osób jest tak zrezygnowanych, że dosłownie mają wyjebane. Każda podróż jest inna, ale żeby się w niej odnaleźć, trzeba sobie zadać pytanie: co chcę osiągnąć? Zrozumiałam, że prawdziwe mistrzostwo można osiągnąć jedynie w dziedzinie, którą się kocha. Realizacja wielkich celów nie wymaga znajomości fizyki kwantowej. To przede wszystkim kwestia konsekwencji i dyscypliny, czyli powtarzania właściwych działań każdego dnia. Oczywiście nie zawsze jest to łatwe, nawet jeśli otaczają Cię osoby deklarujące wsparcie. Często bowiem pojawia się ukryta zasada: możesz odnosić sukcesy, o ile nie przewyższą one cudzych. Takie akcje są wszędzie. W pracy, w domu, a nawet w związkach. Serio, nawet w kolejce po kawę ktoś próbuje być alfa latte macchiato. Dlaczego tak się dzieje? Bo każdy, niezależnie od gatunku, ma wbudowany radar: muszę być na szczycie. Nawet moje koty mają codzienną bitwę o najwyższą pugę na regale. To nie tylko kwestia biologii, to subtelny spektakl natury, w którym każdy z nas odgrywa swoją rolę. Jedni z większą dawką emocji, inni z kubkiem kawy w dłoni, ale wszyscy jesteśmy częścią tej samej sceny. Ale jest jedna rzecz, o której ciągle zapominamy. Jako społeczeństwo tak bardzo skupiamy się na karierze, osiągnięciach i tym, kto ma więcej lajków, że gdzieś po drodze zgubiliśmy miłość, radość, harmonię, no i zwykłe szczęście, które nam uciekło w dresie z walizką i krzyczy z daleka: radźcie sobie sami. Poziom szczęścia na ziemi spada szybciej niż bateria w telefonie. Ale zanim pogłębię temat, podzielę się z Wami faktem z działu co? Jedno z najbardziej intrygujących odkryć współczesnej neuronauki pokazuje, że ośmiornice przetwarzają informacje w zupełnie inny sposób niż ludzie. Aż 2/3 ich neuronów znajdują się nie w głowie, lecz w kończynach, co oznacza, że każde ramię może myśleć i działać niezależnie. Co więcej, ramiona ośmiornicy potrafią nadal reagować nawet po oddzieleniu od reszty ciała. To niezwykłe zjawisko potwierdza coś, co intuicyjnie wiedziałam już podczas mojej pracy w weterynarii. Inteligencja, instynkt i świadomość nie są ograniczone wyłącznie do mózgu. Są głęboko zakorzenione w całym ciele, w zmysłach, w odruchach, w napięciach i w ciszy między oddechami. Ciało nie tylko reaguje, ono wie, zanim Twój umysł zdąży zareagować. Więc zaufaj mu i trenuj je. I pozwól, by poprowadziło Cię z powrotem do siebie. To oznacza, że inteligencja to nie tylko mózg? W codziennym życiu zapominamy, że życie to dar, a nie, jak się czasem wydaje, kara za nieopłacone rachunki z poprzedniego wcielenia. A przecież wdzięczność to mięsień, który trzeba ćwiczyć, żeby nie zwiotczał jak brzuch po świętach. Serio, warto świętować nawet najmniejsze sukcesy. Wstałeś dziś z łóżka? Mistrzu życia codziennego. Nie boli Cię dziś kręgosłup? Gratulacje, jesteś oficjalnie bohaterem dnia. Śpisz w ciepłym łóżku, a nie na kanapie pod kołdrą zmartwień i stresów? To luksus. Bez względu na to, jak minął Twój dzień, bądź wdzięczny za powietrze, którym oddychasz. Bo jak nie możesz wziąć głębokiego oddechu, to nagle fakt, że ktoś zajął Twoje miejsce na parkingu, przestaje być dramatem roku. To naprawdę takie proste. Weź oddech, poczuj wdzięczność i nie zapominaj, nawet jeśli ten dzień nie był idealny, to Ty wciąż tu jesteś, a to ma znaczenie. Każdy z nas ma coś, z czego może być dumny i może nawet nauczyć innych. Nie bój się być autorytetem, nie lękaj się, że ktoś odbierze Ci pozycję. Wiem, że życie potrafi dać w kość i to niedelikatnie. Mówi się, że takie życie już jest. Cierpimy z powodu miłości, choroby, braku pieniędzy albo sąsiada, który o 6 rano testuje nowy odkurzacz do betonu. A jak już coś zacznie się sypać,
To wiadomo, efekt domina. Nagle życie wygląda jak domek z kart, który ktoś zdmuchnął, bo mu się nudziło. Wiem, bo jestem człowiekiem z krwi i kości i wkurzeń na rzeczy, na które nie mam wpływu. Ale jestem też kimś, kto odkrył, że można oszukać własny umysł. Serio. Przeprogramować go tak, żeby nie był jak Windows 95 po przejściach. I wtedy da się żyć w spokoju. Dla mnie spokój to waluta premium. Cenniejsze niż modne szczęście z Instagrama. Spokój to nic mnie nie rusza, nie bije się z rzeczywistością i nawet jak mleko się rozleje, to wiem, że mam ścierkę. Zwierzęta nauczyły mnie więcej niż niejeden podręcznik rozwoju osobistego. Pokazały mi, jak reagować mądrze, ale bez spiny. Jak być sobą, a nie reklamą siebie. A kiedy odkryłam, że mam w sobie jakiś dziwny, wrodzony, dar, zaczęłam go rozwijać. Po to, żeby się nim dzielić. Nie dlatego, że jestem jakaś święta, ale dlatego, że jak już raz coś ogarniesz, to głupio tak siedzieć z tą wiedzą i udawać, że nie wiesz, o co chodzi, gdy ludzkość leży i kwiczy. A ja wiem. I dlatego właśnie zaczęłam pomagać. Lecz by pomóc proponować innym realne ścieżki rozwoju, najpierw musiałam w siebie trochę zainwestować. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia z zakresu inteligencji emocjonalnej i neurobiologii zachowań. Przerobiłam masę książek, od zakazanych tekstów Watykanu przez fizykę kwantową, neurobiologię, kończąc na tekstach buddyjskich mnichów. Przeszłam także osobistą transformację od etapu nie mam pojęcia, co robię, do momentu, w którym w pełnym przekonaniu mogę powiedzieć, mam coś wartościowego do wyjaśnienia. Wiem, że nie każdy odnajdzie się w tym podejściu. I to jest w porządku. Szukam współpracy z osobami gotowymi świadomie inwestować swój czas, pieniądze i energię w jakość swojego życia. Sama angażuję się w to na 100%. Odkąd odkryłam swoje powołanie, moja pewność siebie wzrosła w sposób, którego nawet nie umiem opisać. Moim celem jest pokazać Ci, jak odnaleźć swoje powołanie, swoją misję i jak nią kierować. Czasem trzeba zmierzyć się z kilkoma demonami, które zadomowiły się w naszej świadomości. Ale jeśli jesteśmy gotowi, zawsze wyjdziemy z tego zwycięsko. Robienie tego, co kochasz, jest kluczowe. Nie tylko dla Twojej satysfakcji, ale też dla bezpieczeństwa finansowego. To cudowne uczucie. Kiedy używasz Twojego prawdziwego daru, by służyć ludziom i im potrzebom, bez kombinowania, zdziwisz się, ile można osiągnąć. Możliwości są nieograniczone. Moim życzeniem dla Ciebie jest to, byś sięgnął po miłość, piękno i mistrzostwo. Znajdź swój głos, podnieś poziom profesjonalizmu i pokaż to światu. To, co jest możliwe, rozwali Ci umysł. Życie potrafi być pełne nieprzewidywalnych zwrotów, ale to Twoja droga. Zaufaj sobie. Zaufaj mądrości swojego ciała. A jeśli otaczasz się ludźmi, którzy wierzą w Ciebie tylko wtedy, gdy jesteś cicha i skromna, to może pora zmienić otoczenie. Czasem warto wziąć przykład z ośmiornicy. Myśl nieszablonowo, poza głową. I nie bój się korzystać ze wszystkich swoich serc. Odwagi, wrażliwości i pasji. Dziękuję za to, że zostaliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że było warto. Pamiętajcie, nie trzeba być chodzącym ideałem. Wystarczy nie być chodzącą emocjonalną galaretą. Twoje ciało wie więcej niż Ci się wydaje. Twoja historia ma sens, nawet jeśli jeszcze nie widzisz wszystkich rozdziałów. A jeśli świat będzie próbował Ci wmówić, że czegoś nie możesz, przypomnij sobie o ośmiornicy. 9 mózgów, 3 serca, żyje jak chce. Ty też możesz. Zasubskrybuj, jeśli chcesz więcej takich rozmów, prosto z serca, z pulsem, duszą i czasem z neko. Jeśli czujesz, że to nagranie to był dla Ciebie jakiś znak, to był. Nie przypadkiem tutaj jesteś. Do zobaczenia następnym razem.